naprawdę nie wiem, czemu tu przyszedłem, ale chciałem wam pokazać, że mam dach w hostelu. Okej, ogólnie sprawa wygląda tak, że parę dni temu przyjechałem do Senegalu, ale nie sądziłem w ogóle, że sprawy się tak szybko potoczą. W połowie stycznia przyjechałem do Maroka i nie miałem zupełnie planów co do podróży. Wszystko się odbywało tak szybko, że nie miałem nawet czasu, żeby o tym wszystkim pomyśleć. W Maroku spędziłem około miesiąca, może trochę więcej niż miesiąc. I po prostu na początku był Marrakesz, potem pojechałem do znajomych. Zostałem tam na jakiś moment i ten czas był naprawdę niesamowity. Ale potem pomyślałem sobie, że mogę pojechać dalej. Przed wyjazdem zrobiłem wszystkie potrzebne badania i szczepionki i mogłem odwiedzać następne kraje afrykańskie, które były po drodze. Może Sahara się tak bardzo nie różniła od Maroka, bo to bardzo podobny klimat. I tak naprawdę Sahara należy do Maroka. Wszyscy Marokańczycy powiedzą wam, że Sahara jest marokańska, ale tam są jakieś problemy polityczne. Niestety, jak dojechałem do Dakhli, czyli takiego miejsca, które jest słynne z kitesurfingu, zgubiłem swoją kamerę. Jestem tutaj w Senegalu, a dokładnie w Dakarze raptem parę dni, ale pomyślałem sobie, że te wszystkie materiały, które były jeszcze przed Saharą i po Saharze, mogę w jakiś sposób połączyć. I bardzo łatwo mi się stopowało w Mauretanii, a Mauretania jest bardzo ciężkim krajem do stopowania. Złapałem jednego stopa z Francuzami, którzy mnie przewieźli przez cały kraj. No i coś tam nagrałem z tego wypadu. Ogólnie moim planem było dojechać do Senegalu. Chciałem jechać troszeczkę dalej, ale niestety niektóre rzeczy po prostu nieco przeraziły. Żeby dojechać do Senegalu, potrzeba przejechać przez całe Maroko, Saharę, Mauretanię, aż do granicy z Senegalem. Jak przekroczyłem granicę z Senegalem, to ten kraj totalnie rozwalił mnie na łopatki. Pierwsze co zrobiłem, to złapałem stopa. Nie byle jakiego, bo to był skuter, a dalej było jeszcze bardziej ekstremalnie. Opowiem wam więcej, tylko muszę przejść przez ulicę, co wcale nie jest takie proste. Moim planem było dojechać do Dakaru i złapałem co prawda parę stopów, ale tutaj jest tak, że częściowo się płaci za przejazd, a częściowo się łapie stopa. I jadąc z St. Louis spotkałem miłych policjantów, którzy mi pomogli. Dosłownie co parę minut, dosłownie po paru minutach złapali mi stopa prosto do Dakaru. Kraje arabskie, a w szczególności afrykańskie, są bardzo specyficzne, bo nie ma tutaj za dużo zabytków. Największą atrakcją są właśnie ulice, ludzie, samochody, tryb życia, jaki ludzie tutaj prowadzą. Dla mnie to jest osobiście fascynujące. Jak tutaj przyjechałem, to dosłownie wszystko mnie przytłaczało, bo to jest totalnie inna kultura i styl życia. Ludzie są dosyć zwariowani, ale mogą sobie pozwolić na więcej niż Europejczycy.
Dakar, jak i Senegal, jest uważany za najbardziej rozwinięte państwo w Afryce Zachodniej. Głównie przez to, że mają bardzo dobre drogi. W niektórych miejscach można płacić kartą kredytową i są one akceptowane. Mają komunikację miejską, internet, supermarkety, dostęp do żywności, wody, stragany i ogólnie są bardzo postępowi. W Dakarze, gdzie teraz jestem, Dakar jest bardzo specyficznym miastem, bo w centrum Mediny, czyli takiego targowiska, można znaleźć naprawdę różne rzeczy i idąc drogami z jednej strony jest taka piaszczysta droga, a potem możecie zobaczyć asfalt, potem jakiś granit i ta granica jakby się tak zaciera. Jest bardzo zróżnicowane miasto. Aktualnie od jakiegoś czasu, tak podróżując sobie po świecie, omijam wszelkie turystyczne atrakcje i bardziej skupiam się na ludziach, którzy mieszkają w danym miejscu. Tutaj w Afryce to doskonale się sprawdza, bo oprócz tego, że są różne ulice i knajpki i różne restauracje rozrzucane po całym mieście, to poza tym nie ma nic. Trzeba naprawdę się wgłębić, żeby coś zobaczyć. Drugiego dnia, jak odkrywałem sobie obrzeża Dakaru, bo teraz jestem w hostelu, który jest tak mniej więcej 7-8 km od centrum, znalazłem taki mały bar, w którym kupiłem sobie bagietkę z fasolą i majonezem. Tutaj to jest bardzo popularne. Byłem na kawie i poszedłem na targ, żeby sobie kupić spodnie. I to było duże wyzwanie dla mnie, bo ja ogólnie nie mówię po francusku, znam parę słów raptem, ale na szczęście poznałem takiego chłopaka, który mi pomógł i to naprawdę było niezwykłe uczucie, bo musieliśmy pójść na targ. Na początku musieliśmy pójść do sklepu, znaleźć materiał na moje spodnie, a potem jeszcze znaleźć kogoś, kto nam te spodnie uszyje. I tutaj ludzie zajmują się takimi różnymi rzemiosłami. Facet mi pozwolił nakręcić siebie, jak robi mi spodnie, jak zszywa wszystkie kawałki. I takich doświadczeń wszystkim Wam życzę, żebyście zobaczyli, jak ludzie żyją w swoim środowisku i poznali nieco kulturę, gdziekolwiek będziecie. Po około 20 minutach miałem gotowe spodnie, a cała procedura była po prostu wyśmienita. Ja już będę kończyć, bo to i tak było takie wprowadzenie do Senegalu. Mam w głowie jeszcze jeden filmik, a później już na spokojnie taki prawdziwy film z Senegalu. Ja spadam do hostelu, a wy trzymajcie się i do następnego. Cześć!